Film ten przedstawia migawki z mojej podróży do południowej Afryki. Podróż miała miejsce w 2016 roku. Migawki dobrane są w sposób tendencyjny, mianowicie eksponują elementy swojskie, takie jak przyrodę, krajobrazy, takie, które można by znaleźć również u nas. Tu jest akurat wróbel czarnogłowy, który u nas nie występuje, natomiast nie zmienia faktu, że jest to wróbel. I zaraz zobaczymy tutaj też zwykłego wróbla, bo zwykłe wróble też występują, one zostały sprowadzone z Europy. Natomiast przejdziemy może do architektury. Tutaj Uniwersytet w Pretorii, jedziemy koleją z Johannesburga do Pretorii i celem naszej podróży jest pomnik Voortrekker Monument. Jest to pomnik poświęcony osadnikom, którzy w pierwszej połowie XIX wieku wyruszyli z wybrzeża, z kraju przylądkowego w głąb terytorium obecnej południowej Afryki. Jest to budowla, która stanowi takie symboliczne mauzoleum. Jest tam też muzeum. Tutaj widzimy tkaniny, gobeliny przedstawiające sceny z życia osadników. Z budynku roztacza się widok na okolice i na miasto Pretorię. Tutaj widzimy. Klipsriviersberg to rezerwat przyrody. I tutaj też widzimy kwiaty podobne jak u nas w ogródkach. A to już podróż do Pietermaritzburga przez prowincję, która się nazywa Orange Free State albo Free State, obecnie Free State, kiedyś Orange Free State. I widzimy krajobraz rolniczy, bardziej suchy niż u nas, natomiast przed chwilą widzieliśmy topole włoskie i też widzieliśmy krowy podobnej rasy jak spotykane u nas, te czarno-białe, holenderskie prawdopodobnie. I z Free State przemieszczamy się do prowincji KwaZulu-Natal. Jest to prowincja bardziej deszczowa, więc tutaj widzimy więcej zieleni, ale też ta zieleń podobna jest troszeczkę do naszej zieleni. Góry trochę przypominają nasze Beskidy. A to wystawa ogrodnicza organizowana przez gazetę Witness, która w tym roku, to znaczy w roku 2016 obchodziła 170-lecie. Na wystawie ogrodniczej możemy oczywiście obejrzeć kwiaty, narzędzia ogrodnicze, a także inne wyroby, na przykład gospodarstwa domowego, również wyroby kulinarne. I aranżacje ogrodowe. Tutaj widać aranżację ogrodu takiego bardziej w stylu takim śródziemnomorskim, natomiast w różnych stylach były te aranżacje, różne ogrody. Osobne wideo też jest na YouTubie na temat właśnie tej wystawy ogrodniczej, z tym, że jeszcze wtedy nie umiałam nagrywać dźwięku, więc ono ma tylko dźwięk własny. I karpie koi też u nas można spotkać.
hodowla pszczół. Były też objaśnienia, jakie kwiaty na przykład zapylają pszczoły. No więc w sumie kwiaty podobne jak u nas zapylają, tylko były podane na przykład żonkile. A tutaj ogrodzenia. Tu już jak robić ogrodzenia, taka makieta i pawilon poświęcony ogrodzeniu. A to kliwie, rośliny pochodzące z południowej Afryki, ale rośliny również u nas dobrze znane i lubiane. Mam szczególny sentyment do tych kwiatów, ponieważ moja babcia hodowała je. Ja też hoduję. A tu tresura psów. Też na tejże wystawie ogrodniczej można tresować psy, uczyć psy. Psy to jest element w ogóle w południowej Afryce bardzo często spotykany, ale niestety wynika to z konieczności, no bo po prostu duża jest przestępczość, no i te psy w pewnym stopniu mogą bronić przed przestępczością. To są synogarlice, ale jaki gatunek konkretnie to nie wiem. Natomiast no, u nas też występują synogarlice. A to w okolicach Pietermaritzburga taki krajobraz częściowo leśny. I miejsce, gdzie można kupić pamiątki, a także dobrze zjeść i pojeździć sobie kolejką. A tutaj można zawrzeć ślub. Jest to taki kompleks z restauracjami, z miejscami noclegowymi i z kaplicą. W tej kaplicy odbywają się ceremonie małżeństwa. Z różnych wyznań też, no pewnie świeckie też się odbywają. Także jest to obiekt przeznaczony głównie z myślą o imprezach masowych, no ale można też normalnie zjeść, wypić kawę. Także funkcjonuje, jak nie ma przyjęć weselnych, no to funkcjonuje normalnie jako restauracja. W okolicach Howick jest miejsce, gdzie aresztowano Nelsona Mandelę. Nie będę na razie o polityce mówić, skupię się na przyrodzie i widzimy tutaj bluszcz i barwinek. Obie rośliny pochodzą z Europy. Dąb również pochodzi z Europy. I jedziemy do Pietermaritzburga. Wracamy. Kwiatki po drodze różne są, wiosenne, dlatego że jest to półkula południowa i mamy wiosnę, a jest wrzesień i kwitną jabłonie. A to jest ta różowa roślina, to jest bugenwilia. To pochodzi z Brazylii, natomiast na południu Europy również spotykana jako sadzona roślina. No i kot i bratki. Na zakończenie bratki.